Siemanko, witam Was z kolejnego odcinka, z kolejnego dnia w Jordanii. Dzisiaj opuszczamy nasz hotel, ale nie koniec naszych przygód, bo dzisiaj kierujemy się na południe Jordanii do Aqaby, ale zanim tam dotrzemy, mamy dwa punkty jeszcze, Morze Martwe i Petra do oglądnięcia, także widzimy się na Morzu Martwym. Dojechaliśmy do naszej plaży, Morza Martwego. Zasolenie jest wszystko białe normalnie z tej soli. A tak wygląda okolica. Popatrzcie, plaża, a syf, jakieś stare łone. Ogólnie myślę, że tu będzie czyści. Tak szczerze mówiąc, to jakieś ognisko ktoś rozpalał. No za czysto to tu nie jest. Ale obejrzeć jakie zasolenia. Ale jako czysta woda. Tak, pomoczyliśmy sobie nogi, ale wam powiem, bez klapków chodzenie tu po tej soli to jest jakoś porażka. To jest tak ostre, że normalna jakoś masakra. Kurczę, a klapki w aucie. Czemu my sobie tych klapków nie wzięli, to ja tego nie ogarniam. Nie wiedziałem, że to będzie takie ostre. Kurczę, masakra jakoś. Normalnie się po tym łazić nie da. Niestety nie okąpaliśmy się, bo za bardzo czasu nie mamy, a jeszcze jademy do Petry, a jeszcze kawałek mu do przejechania. Ale przynajmniej nogi my pomoczyli, także spoko. Że jak tu przyjedziecie, nie zapomnijcie się wziąć klapków, bo naprawdę jest ciężko wleźć do tej wody. Ale fajnie tak, naturalne spa. No ale ten syf na tej, powiedzmy, plaży to jest tragedia. Wszędzie maraz. Nie wiem, czy to turyści zostawiają, czy te Beduini tak przyjeżdżają, ten syf taki zostawiają, ale normalnie masakra. No jakie gąbki, kurcze. No tu musi być sztorm. Tu ta sól aż wywalo. O. Na górę. Popatrzcie, jakie piękne miejsce. No, to miejsce to robi wrażenie. Dojechaliśmy w górę do takiego postoju, tu sobie kawę wypijemy. Ale widoki są przecudowne z tego miejsca. Jakie sofy fajne zrobione. Już my dojechali właśnie do Petry. Zaraz wam pokażę, jak przód wygląda. Trochę było do jazdy, bo z głównej drogi z autostrady było jakieś 50 km, ale widoki były takie piękne, że opłaciło się tamtędy jechać. Nie nudziło się w każdym razie. Dobra, to idziemy teraz w stronę głównego wyjścia. Do przejścia mamy jakieś 8 km tam, także będzie spoko. No i przepięknie słońce świeci, a nie tak jak w Irlandii non stop leje. Wreszcie się idzie jakoś nagrzeć. To jest jakieś muzeum.
Dobra, mamy kolejną pieczątka. Pokaż ta pieczątka i takie bilety mi dostali. No i pieczątka nie, zeskanował. Zeskanowo, ja? O, no to... Kurczę. Dostali mi takie bilety. I nasz pas został zeskanowany. Wejściówka, jakbyście chcieli kupić osobno, kosztuje 60 jordańskich dinarów, to jest 332 zł. Także widzicie, zaoszczędzacie, a za pas my zapłacili za osoba 70 dinarów, także widzicie, opłaciło się tu, bo ona sama ta wejściówka do tej Petry byście kurczę, już prawie 70 zapłacili. Także tak, żebym powiedział, naprawdę się opłaci ten pas wziąć. Dobra, taka informacja, jak tu przyjedziecie, przyjedźcie się szybciej, bo tu trzeba dużo chodzić, jest tu jakieś 8 km do przejścia. My tu przyjechali, jest godzina 1. Teoretycznie o 5 już jest zawarty. Myślę, że będzie dobrze, ale najlepiej abyście dużo wcześniej tu przyjechali, żeby na spokojnie se przejść ta trasa. Ogólnie miejsce już turystyczne już zaczynają nagabywać, a weźcie się konia, a weźcie się, nie wiem, krowa i wielbłąda, nie wiem co jeszcze. Ale ogólnie nie ma tak tragicznie, jak ogólnie były w Egipcie, także po prostu się pytają, powiecie nie i nie ma problemu. Właśnie stoimy przed głównym wejściem do miasta o nazwie Sik, które prowadzi 1,2 km. Popatrzcie na te wyrzeźbienia na tej ścianie. Jest to tak skonstruowane, że jak ta woda z góry spływa tędy do tego korytka tu, co tu jest. I w ten sposób gromadzili się woda ogólnie na przeżycie. A ten wąwóz to wygląda, powiem szczerze wam, no niesamowicie. Naprawdę robi wrażenie. Wąwóz się coraz bardziej zwąża i coraz lepsze widoki są. A że tak powiem, trochę że się oburzył, bo nas porównali do grupy z Rusami. Ja pierdzielę, normalnie aż mi się ciśnienie dźwigło, że tak powiem. No muszę wam powiedzieć, efekt jest przepiękny. Powiem krótko, warto tu przyjechać, chociaż jeszcze nie doszły do końca. Ale widoki tu są nieziemskie. Ale to wygląda. No i już widzisz, dochodzimy do głównego. Kurczę, ale efekt, nie? Popatrzcie na to, co teraz będzie. Właśnie doszliśmy do skarbca faraona. Ale to wygląda niesamowicie. Zaraz przejdę trochę do cienia, bo kurczę, tak słońce świeci. Kurczę, ale to wrażenie robi niesamowite. Policja tu w sumie jeździ. Tam też stoją. A teraz znajdujemy się przed skarbcem faraona.
W przeszłości Petra była pierwszą stolicą nabatajskiego państwa. Sama nazwa miejsca wywodzi się z języka greckiego i oznacza po prostu skałę. Jest to miasto wykute w skale. Do upadku Petry doprowadziły trzęsienia ziemi i zmiany szlaków handlowych. Będziemy jakoś komnata obejrzeć. Nie wiem co to tam jest dokładnie, ale zaraz się dowiemy. Dziura z oknem. Nie wiem, jakoś izba z oknem. Jakoś izba z oknem, tak okno. Tu też jakieś schody były. No to jest zasute, albo się to zawaliło. No tak wygląda, by się zawaliło. Popatrzcie na kolory tych skał. Kurczę, jak to jest fajnie zrobione, hobby. Jak się to nazywa? Marmur, o, chciałem powiedzieć marmur. Kurczę, coś niesamowitego. Cześć! No jeju, jak ty się skarżysz. Dobra, mamy kotka, a taki Borok się skarży, bo głodny albo coś. Teraz wam pokażę jaskinia Flintstona. Popatrzcie. Okienko i drzwiczki. Ciekawe, po co to było. Kotek, powiedz, co tu było. No powiedz, co tu było. O, teraz wam kotki opowiedzą, co się tu stało. No. No widzisz, no ale to powiedz w całości, co się widzą. Powiedzcie widzom, co tu było. No, nie chcą gadać, no co ja zrobię. Oczywiście sklepiki. Ale już wam powiem, że tu jest strasznie drogo. Popytował się o batona i chciała 2 dinary, co normalnie w sklepie kosztuje, ta nie wiem, chyba z tych 30 centów tego czegoś tam, nie wiem jak się to tam dokładnie nazywa. I powiem szczerze, strasznie drogo, no ale nie ma się co dziwić. Turystyczne miejsce, no to wiadomo, że chcą teraz ściągnąć z turystów jak najwięcej hajsu. Normalne. Kolejny wóz policji. A tam se kluski siedzą. Zamieszkają w tych skałach. Muszę wam powiedzieć, że to miasto było strasznie wielkie. Tak patrzę na co. Ile tych jaskiń nie? Znaczy te mieszkania, no dobra, powiedzmy. Kurczę, tego tam jest od pierona. I teraz se tam kozy zamieszkały. Udało mi się trochę na skałę wleźć. Popatrzcie, jakie piękne widoki z góry. I tu też było coś takiego wykutego. No, obejrzymy co tam było w środku. Tu widzę, jest tego więcej po prostu. No kurczę, takie powykuwane w ścianach. Ciekawe, co to miało być ogólnie. Same takie wnęki. Powiem, że ciekawe to wygląda. No ciekawe taka, kurczę, nie wiem jak to nazwać. Komnata, czy co to ogólnie jest.
Nie wiem, czy to były pokoje kiedyś. Coś w rogu jest. Ja wam powiem, że ta kamera jest, kurczę, zarąbisto. Ja normalnie oczyma tego nie widzę. I no właśnie na wyświetlaczu. I nie wiem, co tu leży w sumie tu. Jakieś skrzynki. Nie wiem, co to jest. To jest tak ciemno, a ta kamera, kurczę, fajnie daje rady. Bez dodatkowego oświetlenia. No, muszę wam powiedzieć ciekawie. I no, kurczę, nie wiem, do każdej tej jaskini, jaki wchodzę, strasznie śmierdzi, że tak powiem. Nie wiem, czy oni tu chodzą sikać czy coś, ale już tak powiem, wali w tych jaskiniach niesamowicie. Tu jest kolejna jakieś taka grota. Kurczę, ten miech wykuty był wpierony. Kurczę, zarobi się to wygląda, powiem. Popatrzcie, u góry wszystko wyrzeźbione. Dużo tych jaskiń w tych skałach. Ale widoki tu z góry są niesamowite. Tam też coś jest. I zaraz tam szybko poleca. Popatrzcie, w tamtym, po drugiej stronie też są te jaskinie. Kurczę, tego jest wszędzie follow, góry. To miasto było niesamowicie wielkie. Że teraz mnie taka rozkmina przyszła, może te mniejsze jaskinie to były jakieś spiżarnie, kaj trzymali jedzenie. Bo tych takich małych, powiedzmy, tych grot jest bardzo, bardzo dużo. I kupa ludzi jak zwykle, masakra. Ale kurczę, widok, masakra. O, tam jakiś teatr jest. No, wrażenie to robi. W centrum teatru. Za fajnie łażą. Chcą być w centrum uwagi. Ciekawy ten teatr. Też fajnie wykuty w skale. Tam też coś było. Kurczę, nie... A, zamknięte tam nie gdzieś. Już myślałem, że tam wejdę. Szkoda, że tam idzie w lesie. Kolejne miejsce. Ale to już całkiem nie ma wykute w ścianie, no to już jest takowy z kamienia zbudowane. Ale kolory tych skał są niesamowite. Kurczę, taki zieleń przechodzi. Bardzo pięknie to wygląda. Weszło na górę. Widoki z góry są przepiękne. A teraz wchodzimy tutaj. Zaraz zobaczymy, co się kryje w środku. Przypuszczę, że to samo co w poprzednich komnatach. Kurczę, ale wielkie to. Popatrzcie na te kolory na tej suficie. No to jest niesamowitego. Kurczę, efekt niesamowity, powiem szczerze. I w ogóle te kolory w tych skałach, coś pięknego. Ten sufit, jak się tak przyjrzycie, ma takie piski. Takoby to było czymś przetarte. Ciekawa rzecz.
Efekt bardzo fajny. Aktualnie w tym miejscu znajduje się grobowiec, a znaczy znajdował się. Same takie kurcze wnęki wykute. I w kolejnym miejscu jakaś strasznie śmierdzi. Nie wiem, czy to chodzi o ta wilgoć, nie wiem, ten sufit jest cały czarny. Ja myślę na początku, że te beduini tu sikają, ale nie w każdej jaskini. W każdej jednej jaskinie wleziecie, to normalnie czuć taką, kurczę, stychlizną. Nie wiem co to jest, ale nie wiem, tutaj jaskinia w sumie fest czarna. Może z kuli tego, że wilgoć się tu trzymie, albo co, nie wiem. Chociaż tu jest tak ciepło, że nie wiem, czy się tu w ogóle wilgoć utrzymie. Ale muszę wam powiedzieć, że daje nieziemsko i musicie mi uwierzyć na słowo. To jest wasze jedzenie. O, nie chcę. One wolą słodkie ciasteczka. Ale nie mów, Nie. to jest wasz chlebek. A? Co? Coś wam tu pokorza. Popatrzcie, po przejechaniu raptem 4 km od Petry możecie wziąć nocka w hotelu. Tu jest hotel Panorama. Panorama Hotel. Popatrzcie. W sumie nawet nie wiedziałem, że w ogóle taki hotel jest. I popatrzcie, jakie piękne widoki są tu. I na zachód słońca. O, popatrzcie, właśnie dojeżdżamy do takiego miasteczka i od tego hotelu, co że wam gadał, to jest raptem z 2,5 max, może 3 km. Więcej nie było. I popatrzcie, wcale to miasteczko nie takie małe. I są kawiarnie, i są sklepiki. Także biorąc ten hotel, nie musicie się bać, że będziecie mieszkać na jakimś totalnym zadupiu. Jadąc do Petry, może jakieś kurczę 10 km przed Petrą, jest tu takie miejsce, taka restauracja w sumie z przepięknym widokiem. Nazywa się to Restaurant View. I tam jakieś gift shop możecie kupić w sumie. Ale nie o tam i restauracja dokładnie chodzi. Możecie sobie tu w sumie wjechać na kawa, ale popatrzcie na te widoki, jakie tu są. Siednąć tu, kawy się napić, naprawdę warto. Do tych widoków. Popatrzcie, jakie tu są przepiękne widoki. Normalnie głowa boli. No coś niesamowitego.